Urodziłem się w Gnilczu w 1936 roku na Kresach, w powiecie Podhajce. Moja wieś była największą wsią w województwie tarnopolskim. Miała 3,5 tysiąca mieszkańców. To było właściwie prawie małe miasteczko, dlatego że ta wieś miała nawet swoje 3 dzielnice. Była to wieś, która jednoczyła 3 różne, jak gdyby, obszary kulturowe. Polaków, Rusinów, Ukraińców i Żydów. I nie było czegoś takiego jak niechęć, zawiść, nienawiść, agresja. Takich uczuć, takich emocji tam za mojego życia nie było. Mieszkaliśmy w takiej chacie, która była typowa dla tamtej epoki. Zawsze na ścianach wisiały obrazy świętych i krzyż. To była zasada jak gdyby w każdym domu chrześcijańskim. Kiedy moja matka i ojciec szli do roboty, byli rolnikami, to jak oni szli na pole, to ja zwykle zostawałem w domu. I moje dzieciństwo było dość samotnicze, powiedziałbym, dlatego że rodzice bardzo ciężko pracowali na tej ziemi. Ja pamiętam, że tylko nieustannie siedziałem w oknie, wyglądałem przez to okno i patrzyłem na ptaki, na zwierzęta, które gdzieś tam się pamiętały. I to był mój taki związek z naturą. To był mój duchowy, mój psychiczny taki kraj, kraina taka, która mnie kształtowała i budowała. I ta samotność chyba bardzo się nie wpłynęła później na dalsze moje losy. Miałem 2 przyjaciół. Miałem przyjaciela Ukraińca, Sławka, i miałem przyjaciela żydowskiego, Berka. I to była taka więź nierozerwalna. Oni byli mniej więcej w moim wieku. I właściwie spotykaliśmy się na podwórku, ganialiśmy gdzieś tam po tych łąkach, po polach, po drogach. I kiedy mieliśmy we trójkę mieć możliwość spotkania się, to oczywiście to były cudowne, rajskie lata, powiedziałbym. Kiedy przyszedł wrzesień 1939 roku i Sowieci napadli na Polskę, no to wtedy już się sytuacja wyraźnie pogorszyła, bo Ukraińcy witali z entuzjazmem armię sowiecką. Polacy byli przerażeni, nie wiedzieli, co się będzie działo. I tutaj już to napięcie między dziećmi też pojawiło się. Już mój przyjaciel Sławko jak gdyby trochę ode mnie odchodził na bok. Z kolei Berko, ze względu na to, że Żydzi też witali z entuzjazmem armię sowiecką, to też jak gdyby się te relacje poludziły. Najgorszy był moment, kiedy 17 września 1939 roku na wieś Slawentyn, to była taka wieś niedaleko od naszej wsi, w tym samym powiecie, ona została napadnięta przez bandy ukraińskie i została wymordowana. 80 parę ofiar. I wieść o tym mordzie dotarła do nas już następnego dnia, bo to było blisko. To był pierwszy mord w ogóle na Kresach. Pierwszy masowy mord. To się odbiło także na relacjach z moim przyjacielem ukraińskim Sławkiem. Pewnego dnia pobiegłem do niego i chciałem z nim porozmawiać. I zacząłem krzyczeć: Sławko, chodź сюди, chodź tutaj, po ukraińsku. A on wtedy mówi do mnie: nie będę z tobą говорити, nie będę z tobą mówić, nie będę z tobą rozmawiać. Ja pytam: Sławek, czemu, dlaczego? A on mówi: bo ty lach. I to był ten moment rozbratu, kiedy ja już się rozstałem z tym Sławkiem, już nie mogliśmy się spotykać, ponieważ jego rodzice zabroniili ze mną, bo ja byłem lach. Także to był ten moment, kiedy właściwie tracimy coś niezwykle pięknego. Przyjaźń, serdeczność, wręcz miłość. Na wsi było tak, że jeżeli nie było polskiego księdza, ponieważ zachorował albo gdzieś tam wyjechał, to na ogół wtedy katolicy szli do cerkwi, po prostu szli do Boga. I zdarzyło się tak pewnej niedzieli, że właśnie zabrakło polskiego kapłana i moja mama, moja ciocia Stasia, mój kuzyn Marian i ja poszliśmy do cerkwi. Pop wyszedł przed ołtarz i wygłosił kazanie. I mówił o pszenicy, o konkolu, że pszenica to jest dorodny naród ukraiński, a konkol to są Polacy. Kiedy ten pop zaczął mówić o tym konkolu i o pszenicy, że ten konkol to trzeba wyrwać z korzeniami, Ukraińcy, którzy do tej pory byli zwróceni twarzą do popa,
przyglądają się nam i powstały jak gdyby takie dwa bloki, prawda? Tutaj malutka grupa ludzi, która jest atakowana i ten tłum, który patrzy, przygląda się, nic nie robi, ale patrzy. I wyszliśmy z tej cerkwi. To był cios. Już wiedzieliśmy, że tutaj nie ma odwrotu. Skoro w świętym miejscu mówi się o zbrodni, wyrwij z korzeniami ten konkol, to złe ziele, które zarasta nasze piękne pola ukraińskie, to znaczy, że śmierć już jest blisko. Pod wieczór, w październiku 1943 roku, 4 mężczyzn przychodzi na plebanię i proszą o księdza Kowalczyka. Księdza nie ma, bo był prawdopodobnie wtedy w kościele, ale jest jego siostrzeniec, Stasio Rybicki, 18-letni student. Zabierają tego chłopca, wsadzają na wóz i wiozą go prostą drogą do lasu. Wóz się zatrzymuje, z tego wozu schodzi Stasiu. Mężczyźni przywiązują sznur do jego szyi, a drugi koniec do wozu. Wsiadają na ten wóz, konie pędzą, za nimi pędzi ten Stasiu do pewnego momentu. Kiedy one bardzo szybko gonią, to nie wytrzymuje tego pędu, pada i jest ciągniony przez ten wóz i to chłopi widzą. Następnego dnia przychodzi wiadomość z pobliskiej miejscowości pod lasem, że znaleziono ciało Stasia Rybickiego w stawie. Ciało było w strasznym stanie. Ktoś zauważył, że w pobliżu, w lesie, są dwa niewielkie drzewa. Był przywiązany. Z jednej strony i z drugiej strony była kora całkowicie pogryziona, zjedzona. Stasiu z bólu, z cierpienia gryzł tę korę. 15 sierpnia 1944 roku jest napad na pobliską, typowo polską wioskę, gdzie tam nie ma żadnego Ukraińca, typowo polska wieś Panowice. Napad odbywa się w nocy, podpalają Ukraińcy domy i ofiarą pada kilkadziesiąt polskich rodzin. Trupy leżą na podwórkach, na drodze. No to już rzut kamieniem od naszej wsi, czyli śmierć już zagląda w nasze okna. Dzień wcześniej przychodzi do mojej mamy jej przyjaciółka Ukrainka, Misiurak, Olga Misiurak, i mówi do mojej mamy: Mario, dzisiaj w nocy będzie napad. Dzisiaj w nocy musicie się ukryć, schować, uciec. Róbcie, co możecie. Ale mama mówi: ale gdzie? Na Boga. Gdzie się schowamy? Nie mamy gdzie. Więc ta Ukrainka mówi: dobrze, ja was schowam. I kiedy zbliża się wieczór, idziemy do tej Ukrainki, do tej mądrej, życzliwej, sprawiedliwej Ukrainki, która nas chowa w swojej stodole. I rzeczywiście zaczęło się od tego, że było strzelanie na zewnątrz, a później kolejno wchodzili i zaczynali podpalać domy. Słyszeliśmy to wszystko, będąc w tej stodole. Straszne odgłosy. Śmierć wyrażała się tymi głosami. Rano, kiedy wyszliśmy, moim oczom i oczom mojego ojca, matki, pojawił się obraz przerażający. Wszystkie domy polskie spalone. Czarne, zrujnowane, spopielałe miejsca, tylko stojące kominy. Dookoła wszystko spłonęło. Od 1944 roku, od sierpnia, zamieszkaliśmy w Podhajcach w dzielnicy pożydowskiej. Tam, gdzie byli wymordowani Żydzi, to te kamienice były puste i tam właśnie zasiedlili się ci Polacy, którzy zostali wypędzeni, którzy ocaleli, prawda, przed śmiercią także. Takim zachwytem dla mnie w tym nowym domu, w tej kamienicy, było to, że znalazłem kolorowe kratki do malowania. Boże, co to za szczęście było.
blask, życie, światło, czerwony, niebieski, zielony. To było dla mnie wielkie odkrycie. Kredka to był nowy świat. Właśnie w tych Podhajcach kredka otworzyła mi na barwy, na obrazy, na piękno. Już takie tworzone przez rękę człowieka. I wtedy zrozumiałem, patrząc na obrazy, które zostawili Żydzi, tam jakieś były obrazy, prawda, na tych ścianach. Zacząłem powoli rozumieć mechanizm powstawania piękna. To było takie moje doświadczenie, kiedy miałem 9 lat. Mój dziadek Ignacy, który mieszkał w lesie, w Nielczu, ale w lesie, miał piękny dom. Nie mógł się zaadaptować do tego nowego miejsca. On mówi, że on tutaj nie może żyć, bo to nie jest jego świat, to wszystko jest obce, to wszystko jest cudze. Ja wracam na swoje. Mimo że wszyscy go przekonywali, nie idź, bo cię zamordują. Jak mnie mogą zamordować, skoro ja jadę do swojego przyjaciela, do Ukraińca, którego znam. Tu jest moim sąsiadem. Jadę do niego, tam u niego zamieszkam, bo jego dom był spalony. I pojechał. I później świadkowie tego wydarzenia opowiadają właśnie, kiedy dotarł do swojej chaty, do obejścia, do spalonego gospodarstwa, tam dalej kilkaset metrów był ten jego przyjaciel Ukrainiec i chciał do niego iść już. I w tym momencie z lasu wyskoczyło kilku mężczyzn z siekierami. Dziadek stał koło drewna, tam był taki pienik. Kazali dziadkowi położyć głowę na tym pieńku i siekierą odcięli tę głowę. Ja byłem naradowany śmiercią od samego dzieciństwa. Wszystkie noce, kiedy sny mnie nawiedzały, to był krzyk, to było przerażenie, to był ten ryk krów, to rżenie koni, które słyszałem nad ranem i wcześniej. To się odbijało przez całe lata. I myślę, że nie tylko ja, wielu innych. Tylko że ja odbyłem z sobą taką wielką wewnętrzną rozmowę, że coś z tym muszę zrobić. A wielu moich rodaków, wielu moich przyjaciół zamilkło i nigdy się już nie odezwało. Wielu do dzisiaj Kresławian o tym nie opowie, bo są tak zablokowani tą śmiercią.